Szanowne, szanowni, super, że przyszło was aż tyle. To już nasze trzecie spotkanie z tego cyklu. No, w tym roku wypadło dość chaotycznie, ale to jest związane z, byśmy powiedzieli, czynnikami od nas niezależnymi. W każdym razie tak, ja się nazywam Mateusz Kufliński i miałem prowadzić to wspaniałe spotkanie. No, niestety nasze kalendarze się nie zsynchronizowały i dzisiaj jadę na konferencję, także dzisiaj nosicielem mikrofonu i dostarczycielem głosu, no można powiedzieć osobą, która zarządza dyskursem, będzie Łukasz. Mnie niestety nie będzie, ale sobie to spotkanie odsłucham, bo to będzie na pewno, jak mówiłem, coś wspaniałego. Może zanim przedstawię naszego gościa, to tylko zacznę od anegdoty, mianowicie był rok 1964, kampus Uniwersytetu Michigan. No, młodzi wtedy badacze Marshall Salins i Eric Wolf znajdują się w gabinecie jednego z nich. Salins wówczas jeszcze ewolucjonista, materialista i wielki zwolennik podejścia marksowskiego w badaniach antropologicznych. Miał okazję zapoznać się z draftem książki Wolfa na temat chłopów o zacnym tytule Peasants. No i tak czyta. No, dziełko to ma nieco ponad 100 stron, więc nie jest długie. I tak czyta. I pod koniec już kończy. I mówi, że to bardzo ciekawa książka. No i pyta się, no wszystko fajnie, tylko dlaczego nie napisałeś nic o sposobach produkcji? No nie? I w tym sensie książka profesora Pobłockiego o kapitalizmie była dla mnie, ale też dla wielu badaczy i badaczek z tego mojego najmłodszego pokolenia takim trochę Marshallem Salinsem, nie? To znaczy zwróciła naszą uwagę, że kapitalizm, o którym mieliśmy no, dość mgliste pojęcie. Sami jesteście na etapie, przynajmniej większość z was, studiowania. No jak wiecie, krytyka kapitalizmu w Polskiej Akademii nie jest zbyt popularna, wbrew obiegowym opiniom, tak, jakoby tu, prawda, lewicowy profesariat nam wtłaczał do głów jakieś dziwne rzeczy. No, Akademia Polska jest dość mainstreamowa mimo wszystko, tak, w tym nie mainstreamowym sensie. I książka profesora Pobłockiego była dla mnie, ale mówię, dla wielu ludzi z mojego pokolenia, którzy dopiero zaczynali zabawę z naukami społecznymi i humanistyką, no była swoistym objawieniem, nie? Stąd, kiedy ukazało się Chamstwo, no był to jakby dla nas kolejny dość oczywisty krok, który trzeba po prostu zrobić i tę książkę przeczytać. No i w toku dyskusji wyszło nam, że ta książka jest totalnie oczywista, tak, że pańszczyzna równa się przemoc, tak? Jakby żaden historyk z żadnym archiwum tego nam po prostu nie odbierze, tak? No bo to jest taka swoista doksa, tak? To znaczy coś oczywistego i przeszłość bez przemocy jest no niewyobrażalna, nie? Więc stąd to takie moje, dość pozwoliłem sobie na trochę prywaty, ale nie ukrywam, że te dwie prace, szczególnie te dwie prace, no, łączy mnie z nimi dość emocjonalna przeszłość i więź. A profesor Pobłocki poza tymi dwoma książkami, tutaj na biurku leży też chyba najnowsza, tak? Przynajmniej rozdział, najnowszy element dzieła, mianowicie Obwarzanek po polsku, wydana bodaj w tym roku. Poza tym napisał jeszcze książkę wspaniałą o architekturze niezrównoważonej i zredagował książkę o zmianach klimatycznych. Także jest to gość o wielu talentach. Tak jak nasz gość poprzedni, czyli Jan Sowa, przyjechał do nas z Warszawy i chciałbym, żebyśmy przywitali go gromkimi brawami. A jako, że nie ma nic gorszego niż prowadzący, no w zasadzie ja dzisiaj jestem troszkę protezą prowadzącego,
ale nie ma nic gorszego niż prowadzący, która zbyt kocha swój własny głos, więc po prostu oddaje głos gościowi bez zbędnych formalności dalszych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło wrócić do tego budynku, do Trójmiasta. Dziękuję też za takie miłe wprowadzenie. Chamstwo ukazało się już 2 lata temu i myśląc o tym, o czym moglibyśmy dzisiaj porozmawiać, pomyślałem, że zamiast opowiadać o tym, co jest w tej książce, postaram się trochę opowiedzieć o tym, nad czym aktualnie pracuję, znaczy do czego ta książka Chamstwo, do jakich przemyśleń mnie skłoniła i w jakim kierunku teraz idzie jakby moje myślenie. Być może z tego też pojawi się kolejna książka. Ja pisząc Chamstwo odrzuciłem bardzo silną pokusę niewypowiadania się na temat współczesności, to znaczy temat pańszczyzny wraca jak bumerang w dyskusji publicznej, czy to akademickiej, czy takiej publicystycznej od wielu, wielu lat. I wraca z tego powodu, że mamy taką intuicję, że ta pańszczyzna cały czas w nas gdzieś tam jest, tak? Że jest jakieś piętno pańszczyzny, że o tym, nie wiem, pisał Janusz Hryniewicz i też inni socjolodzy czy publicyści, tak, że mamy jakąś mentalność folwarczną, więc jest takie obiegowe przekonanie, że to doświadczenie jakby jeszcze nie jest zamknięte, że nie minęło, że coś z niego jeszcze pozostało, mimo że skończyło się bardzo, bardzo dawno temu, tak, 150 lat temu. I ja tak naprawdę pisząc Chamstwo wziąłem na siebie taki mało ambitny cel, to znaczy postanowiłem zastanowić się, o co tak naprawdę z tym doświadczeniem pańszczyzny chodziło, tak? Bo miałem takie wrażenie, że ta dyskusja o pańszczyźnie, czy to akademicka, czy pozaakademicka, jest dyskusją o nie do końca wiadomo czym. Tak, ja próbowałem sobie kiedyś wyobrazić, znaczy zapytałem takiego starego profesora etnologii, z którym pracowałem w Poznaniu, czy mógłby polecić mi książkę o życiu codziennym chłopa pańszczyźnianego. No i on zdębiał, nie był w stanie mi żadnej książki polecić. I okazało się, że wszyscy o tej pańszczyźnie mówią, ale tak naprawdę nie wiemy, o czym rozmawiamy, czy jak to wyglądało z takiego codziennego ludzkiego punktu widzenia i stąd jakby pomysł na tą książkę, żeby po prostu opowiedzieć. No, tak to się zaczęło, tak? Opowiedzieć dzień codzienny chłopów pańszczyźnianych. No, ale okazało się bardzo szybko, że tematem numer 1, który we wspomnieniach chłopów i chłopek jest automatycznie kojarzony z pańszczyzną, to jest bicie, to jest przemoc, tak? Czyli jakby ja nie planowałem napisania książki przemocy, natomiast bardzo szybko, jak próbowałem odtworzyć to doświadczenie codzienności, wyszło na jaw, że to jest temat numer 1. Stąd to jest książka o przemocy no ale też nie tylko, tak? To, co ukazało się drugim, jest trzecią wersją książki. Pierwsza wersja była wyłącznie o przemocy, natomiast ja bardzo szybko się zorientowałem, że przemoc to jest tylko połowa historii. Tak, że oprócz przemocy jest też pomoc, to znaczy, że żadne społeczeństwo oparte wyłącznie na przemocy nie byłoby w stanie funkcjonować. I że trzeba też opisać wszystko inne, co było obok przemocy. I stąd pierwsza połowa książki opisuje różne aspekty przemocy, natomiast druga połowa opisuje to, co ta przemoc robiła z ludzkimi głowami i też z ludzkimi sercami i w jaki sposób chłopi i chłopki próbowali się odnaleźć w tym, co Adam Bućkiewicz, taki autor takich kluczowych źródeł dla mojej książki, powiedział, że chłopi żyli, cytuję, w zgniłej, zagęszczonej, mglistej atmosferze. Więc cała książka jest próbą opisu tego, co to tak naprawdę znaczy żyć w zgniłej, zagęszczonej, mglistej atmosferze. No, atmosferze nasączonej przemocą, atmosferze, w której nigdy nie wiesz, kiedy ta przemoc może na ciebie spaść, takiej atmosferze strachu. I to jest jakby, to był cel tej książki. Natomiast wiadomo, że więc moim celem było po prostu położenie na stół doświadczenia pańszczyzny, jakby urealnienie tej dyskusji, tak? Pokazanie, że pańszczyzna była jakaś, a nie tylko po prostu jest jakimś takim ogólnikiem, który krąży w chmurach i do którego wszyscy się odnoszą, ale tak naprawdę nikt nie wie, co mamy na myśli, co za tym hasłem tak naprawdę stoi. Natomiast wiadomo, że kluczowe pytanie, które wszystkich nurtuje, to jest to, co z tego nam zostało, prawda? No i ja miałem taką pokusę, żeby też na ten temat się wypowiadać
Jest taka świetna książka Paula Masona Live, Working or Die Fighting o paralelach między współczesną klasą robotniczą na globalnym południu i problemami, z którymi oni żyją i z tym, przez co przechodzili i z czym się borykali robotnicy w Europie 200 lat temu. I ta książka jest tak zbudowana, że jest zawsze taki mini reportaż, nie wiem, z Nigerii, z Meksyku, z Indii, ze współczesności, który pokazuje pewną sprawę, a potem długi esej o tym samym, ale jakby w kontekście europejskim w XIX wieku. I argument jest taki jakby Masona, że mamy bardzo jasne, klarowne paralele między jednym a drugim. Więc ja w pewnym momencie zastanawiałem się, czy nie zrobić tej książki podobnie, czy nie napisać tego tak, że mielibyśmy jakiś rozdział o pańszczyźnie i potem rozdział o współczesności, który pokazywałby te związki. Ja odrzuciłem tą pokusę z wielu względów. Po pierwsze, nie do końca wiem, znaczy nie wiedziałem, pisząc tą książkę, tak naprawdę co z tego nam zostało i takie hasła, klucze typu trauma pańszczyzny, mentalność folwarczna nie do końca mnie jakby przekonują. Wydawało mi się, że to doświadczenie jest na tyle odległe, że jednak więcej się zmieniło niż więcej pozostało i że bardzo łatwo jest nadużyć tych w pewnym sensie metafor. Więc uznałem, że nie do końca jestem kompetentny i nie do końca wiem, więc wolę ten temat zostawić. To jest jeden z powodów, dla których ta książka się o tym nie jest. Drugi powód jest taki bardziej związany, powiedzmy, z warsztatem pisarskim, bo ja w ogóle wierzę, że każda forma pisania jest formą pisania. Pisanie akademickie też powinno być świadome z tego swojej literackości w pewnym sensie. Nie w sensie tego, że piszemy fikcję, coś zmyślamy, tylko że każda książka jednak jest po prostu książką. Nawet jeżeli jest to literatura faktu, powiedzmy, tak jak ta książka, czy esej, jak ja to nazywam, postakademicki. Więc książki nie istnieją fizycznie. Książki istnieją wyłącznie w głowie czytelnika, czytelniczki. Książki bez czytelników znikają. Więc proces pisarski w moim przypadku najczęściej wygląda tak, że najpierw trzeba pomyśleć, co się chce powiedzieć, prawda, co się chce przekazać. I to jest jakby początek. I jak już wiesz, co chcesz powiedzieć, co chcesz przekazać, to potem tak naprawdę tworzysz pewne doświadczenie czytelnicze dla czytelnika. I to, co jakby jest w mojej głowie, jak ja już pracuję nad książką, która jest bardzo mocno zaawansowana, to nie jest to, co ja chcę powiedzieć, tylko jakie doświadczenie ja chcę stworzyć dla czytelnika. I uznałem, że to zadanie, czyli odpowiedź na pytanie, co zostało nam z pańszczyzny, jest zadaniem, które daję czytelnikowi, czytelniczce. Czyli to jest to, co się dzieje jakby w głowie czytelników, jak oni czytają tą książkę Chamstwo, że jakby ja komunikuję im tamte doświadczenie pańszczyzny, opisuję je dosyć szczegółowo w różnych tego aspektach, natomiast zadaniem czytelników jest odpowiedzieć na pytanie, co z tego nam zostało tu i teraz. I faktycznie moje doświadczenie rozmawiania o tej książce przez 2 lata potwierdziło to, że w większości przypadków tak jest, że to jest to, co ludzie jakby z tej książki biorą i to jest ta praca, którą jakby czytelnicy wykonują, tak? I rozmowy właśnie z czytelnikami, czytelniczkami naprowadziły mnie na ten temat i zastanawiam się, czy nie zrobić faktycznie, napisać nowej książki, która byłaby o tej traumie pańszczyzny, w cudzysłowiu, która nie dotyczyłaby tego tematu. Więc to jest powód, dla którego zacząłem się interesować bardziej świadomie psychologią, literaturą psychologiczną i emocjami, bo to jest bardzo ważny temat tej książki, ale to, w jaki sposób ja pisałem o emocjach, jakby nie miałem ani wiedzy, ani warsztatu psychologicznego, żeby to robić, więc robiłem to troszkę intuicyjnie, troszkę po omacku, więc pomyślałem, że być może warto tutaj się trochę dokształcić i zobaczyć, czy psychologia może nam pomóc w rozwiązaniu tej zagadki, czy jest coś takiego jak trauma pańszczyzny. Więc to, co dzisiaj Państwu opowiem, tak przelecę, bo już trochę czasu nam umknęło, a też powiedziano mi, że powinniśmy mieć jakąś część na dyskusję, więc wolałbym nie gadać do 11.
Więc tak zarysuję tylko Państwu ten temat tego, co nazywam antropologią emocji. I nie jest to oczywiście nowy temat. W pewnym sensie antropologia emocji jako pewien obszar badań wywodzi się od Malinowskiego. I to był taki bardzo ważny trop u Malinowskiego. Jak się czyta Malinowskiego, to tam jest bardzo dużo odniesień do psychologii, krytyka Freuda i tak dalej. Więc to jest taki ważny filar antropologii, który w moim przekonaniu został troszkę zaniedbany. To znaczy, to nie jest najważniejsza poddyscyplina antropologii, a wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy temat, więc też chciałbym troszkę odrzucić ten obszar, gdzie antropologia i psychologia się spotyka. No i oczywiście to, co jest dla nas najbardziej interesujące, to jest właśnie to, co nazywam kompleksem folwarczno-patriarchalnym. I to też nie jest tylko moja książka. Jeżeli Państwo Hamstwo przeczytali i chcielibyście coś podobnego poczytać, ale jednak innego, to bardzo polecam książkę Michała Garapicha Dzieci Kazimierza, która jest fenomenalnym przykładem, jak uprawiać antropologię historyczną. Też jest świetnie napisana i jest niezwykle olśniewająca. To jest książka w dużej mierze o kontaktach seksualnych między szlachcicami a chłopkami. I Michał Garapich pokazuje, że rodzina szlachecka to nie był tylko pani i ich dzieci, ale też wielu szlachciców miało inne partnerki, inne domy, inne rodziny. Więc on pisze o poligamii szlacheckiej, dokumentując to jakby na przykładzie własnej rodziny, ale jest bardzo dużo poszlak, które pokazują, że to było bardziej, to nie był wyjątek, ale reguła. I też odkryłem już po napisaniu książki Hamstwo, książka Pałac Wiesława Myśliwskiego, która jest bardzo podobna do Hamstwa. Znaczy tam to jest też książka o przemocy i też książka o szlachcie, o folwarku, bardziej o dworze. I tam też temat przemocy seksualnej jest tematem numer 1. I o tej książce zupełnie zapomniano, o niej się nie mówi nigdy w ten sposób. Jak się odwróci, jak się weźmie do ręki rewers okładki, to tam jest taki opis, że tam są jakieś egzystencjalne rozkminki głównego bohatera, tak jak zwykle się myśli o Myśliwskim, natomiast to jest książka naprawdę wyłącznie, praktycznie o przemocy. Więc one gdzieś tam, te 3 książki wokół tego samego tematu krążą i ja dzisiaj bardziej będę tutaj prezentował materiał, powiedzmy, z Myśliwskiego niż z mojej. I też to, co mnie zaczęło interesować, to jest też literatura ludowa, chłopska, to, co Henryk Beryza nazywał nurtem ludowym w literaturze. Więc jest na przykład taka książka Stanisława Czernika pod tytułem Ręka, która jest o traumie przemocy, o tym, że chłop pańszczyźniany był sprawcą przemocy i ta przemoc materializuje się w tym, że ma chorą rękę. To jest choroba ręki, ale to nie jest tylko choroba taka, że ma jakiś bezład ręki, tylko ta ręka jest jakby, tak jak tutaj jest napisane, żywą, świadomą istotą, że ta ręka jakby jest czymś niezależnym. No i tam jest jakby pokazane, że ta choroba ręki, czyli choroba przemocy jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, przez 3 pokolenia ta ręka nie daje im spokoju. I co jest ciekawe w tej książce, to jest to, ona wyszła w 1964 roku i ona jest niezwykle zbieżna z najnowocześniejszymi ustaleniami psychologii i neurobiologii. Jest taka świetna książka Bessela van der Kolka, Strach ucieleśniony, bardzo gruba, gdzie jakby są streszczone najważniejsze współczesne ustalenia psychologii i neurobiologii dotyczącej przemocy i traumy. I jak się czyta książkę Czernika dzisiaj, to widać, że Czernik za pomocą literatury wyraził coś, co wówczas jakby nie było wiadome naukowcom. Natomiast dzisiaj jakby nauka w pewnym sensie potwierdza to, co mówił Czernik. Też to, że współczesna psychologia absolutnie odrzuca taki dualizm ciała i umysłu kartezjański. Tu macie Państwo książkę Antonio Damasio, która z lat 90., która
była jednym z takich ważniejszych punktów odniesienia, która pokazała, że nie myślimy wyłącznie mózgiem, ale też ciałem. Czyli to, że ta ręka jakby działa i myśli jest tutaj, jakby nie jest przypadkowe, znaczy współczesna nauka to potwierdza. I ta książka Bessela van der Kolka bardzo wyraźnie pokazuje, że pamięć traumy zapisuje się w ciele, jest obecna w ciele. Osoby, które doświadczyły przemocy, traumy, bardzo często nie pamiętają tego na takim poziomie narracyjnym, ale ich ciało pamięta. Stąd pojawiają się choroby psychosomatyczne, które nie wiadomo skąd się wzięły. Właśnie jak ta ręka u tego bohatera powieści Czernika, że nie wiadomo dlaczego ta ręka go boli, nie wiadomo czego ona chce, nie wiadomo czego ona się domaga, ale ona przypomina o jakimś doświadczeniu, które jest zagrzebane gdzieś z tyłu głowy i które jest faktyczne, ale którego nie pamiętamy tak jak pamiętamy nasze inne doświadczenia życiowe. Doświadczenie przemocy w bardzo specyficzny sposób zapisuje się w pamięci. To jest bardzo tutaj szczegółowo pokazane na podstawie takich badań medycznych, neurologicznych i tak dalej. Nie będę jakby w to wchodził, bo to są szczegóły, natomiast istotne jest to, że to właśnie ciało jest tym miejscem, które pamięta, najlepiej pamięta. I też tytuł angielski tej książki, The Body Keeps the Score, jakby lepiej to oddaje, zaraz do tego dojdę. No więc on to opisuje to nie jest metafora, tak? Są na przykład takie badania, które pokazują, że osoby, które doświadczyły bardzo traumatycznych, bardzo trudnych rzeczy, na przykład często popadają w choroby autoimmunologiczne, tak? I jakby van der Kolk to bardzo wyraźnie łączy z doświadczeniem przemocy, które ma przede wszystkim taki efekt, że nie do końca wiadomo że ciało nie potrafi odróżnić faktycznego zagrożenia od wyimaginowanego doświadczenia. I to jest właśnie to doświadczenie jakby życia w mglistej, zagęszczonej, gęstej atmosferze, tak? Że nie wiesz kiedy ta przemoc może na ciebie spaść. Jakby masz rozstrojone takie mechanizmy, takie lampki bezpieczeństwa, system ostrzegania ciała przed przemocą, tak, jest po prostu totalnie rozregulowany. I to jest jakby widoczne na poziomie wręcz komórkowym, tak, bardzo, bardzo głęboko w ciele. Więc to nie jest metafora, tak, to są jakby ustalenia współczesnej nauki, które pokazują, że to przede wszystkim w ciele mieści się pamięć traumy. Więc ta idea partytury ciała jest gdzieś tam, jest inspirowana właśnie tytułem książki van der Kolka, gdzie on używa tego pojęcia score, the body keeps the score, czyli ciało pamięta, ale też słowo score ma parę innych znaczeń, to jest też wynik badania medycznego, czy też meczu, ale też jakby on tego nie zauważa, jakby to jest tutaj jakby mój pomysł, że to jest też zapis nutowy, tak? Czyli jakby partytura ciała to jest pewien schemat zachowań, który jest zapisany w ciele i który uruchamiany jest w działaniu, tak? I na skutek jakichś bodźców, zwykle zewnętrznych czy wewnętrznych. Więc to, co jakby ja bym chciał zrobić i teraz to, co tutaj Państwu pokażę, to jest tylko taki szkic tego, bo tak jak mówię, to jest pewien projekt, nad którym zacząłem pracować i być może z tego będzie książka. To jest prześledzenie tego, jak ta partytura ciała była obecna w pańszczyźnianej i też postpańszczyźnianej Polsce. Czyli zastanowić się chciałbym, czy faktycznie pańszczyzna pozostawiła jakiś ślad w cielesności, w tym w jaki sposób ciała funkcjonowały i też w jaki sposób funkcjonowały emocje, tak? Czyli czy faktycznie możemy prześledzić ten proces zapisywania traumy w ciele na przykładzie właśnie postpańszczyźnianej Polski i pamięci chłopskiej. I tutaj głównie chyba będę posługiwał się właśnie tą literaturą, która tak jak ten przykład Czernika w niezwykle przenikliwy sposób o tym pisała. Tak? Być może literatura była dokładnie tym medium, gdzie można było puścić się poręczy i opisać to doświadczenie, które żaden inny dyskurs nie był w stanie opisać. Tak? Jakby nauka wówczas jeszcze
jakby w ogóle nie było pojęcia traumy, tak? Pojęcie traumy zostało wprowadzone do psychiatrii w 1980 roku, więc to są wszystko bardzo późne tak naprawdę ustalenia, a literatura była w stanie wyrazić coś, co w żaden w naukowy sposób jeszcze nie było wyrażone. Antropologia zresztą też, więc to jakby ta idea, że ciało jest pewnym miejscem, gdzie zapisują się treści i że ciało jest bardzo ważnym też punktem odniesienia i tematem badań, to jest też taka oczywista oczywistość w antropologii. Tak? Więc na przykład Michael Taussig, jeden z takich ważnych antropologów też medycznych, pisał o czymś, co nazywał the bodily unconscious, tak? Czyli jakby cielesna nieświadomość. Więc jakby jest też w antropologii dużo takich wątków, które jeszcze przed tymi ustaleniami neurobiologii i psychologii mówiły mniej więcej o tym samym, że to ciało właśnie pamięta przemoc. No więc wróćmy do naszego materiału. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie te ustalenia z psychologii jakoś zaaplikować do tego doświadczenia folwarcznego. No i bardzo ważna rzecz, to doświadczenie, w ogóle polska przeszłość jest w dużej mierze zmitologizowana i te teorie, które mamy, którymi opisujemy tamtą rzeczywistość są, no więcej nam przysłaniają niż rozjaśniają. Więc na przykład wszyscy wiemy, uczyliśmy się w szkole, przynajmniej się uczyłem, że struktura społeczna dawnej Polski to była właśnie taka feudalna piramida, mimo że w zasadzie już w 1968 roku Jerzy Jedlicki, bardzo ważny polski historyk, mówił, że ta teoria jest do bani, to znaczy, że ona jakby niewiele pokazuje. Między innymi dlatego, że jest bardzo dużo grup społecznych, których na tej obrazku nie ma. Na przykład nie ma kozaków, nie ma Żydów, nie ma też służących, którzy są głównym bohaterem mojej książki Chamstwo. Nie ma ludzi luźnych. Więc tak, moja książka jest próbą jakby stworzenia trochę innej teorii struktury społecznej dawnej Polski. I tutaj jakby właśnie wchodzi ta antropologia, dla której jakby pojęcia, wszystko jest relacyjne, nie w sensie, że nie relatywne, ale relacyjnie, w tym sensie, że każda kategoria istnieje tylko w odniesieniu w relacji do kogoś innego. Tak? Stąd ta idea chamstwa, która, jak pisał Witold Gombrowicz w Ferdydurka, jest największą tajemnicą państwa. To jest cytat właśnie z Ferdydurka, który w dużej mierze był inspiracją do tego projektu i on się totalnie skleja, znowu mamy jakby gdzieś tam powinowactwa literatury i antropologii, z takim właśnie relacyjnym rozumieniem kategorii. Tak? Czyli nie ma chama bez pana, nie ma pana bez chama. Prawda? Że te dwie kategorie są ze sobą ściśle związane. No i tak moja książka stara się to opisać. No i z tych różnych kategorii powiązanych właśnie w tym relacyjnym tańcu, no wychodzi inna teoria tego, jak wyglądała struktura społeczna i ja twierdzę, że jakby pojęcie patriarchatu najlepiej tłumaczy to, w jaki sposób to społeczeństwo było zorganizowane, właśnie to, w jaki sposób przemoc i pomoc były ze sobą związane. Tak? I kluczowa tutaj jest jakby figura ojca. Patriarchat to jest społeczeństwo ojców, którzy mają władzę absolutną. To jest takie bardzo archaiczne rozumienie patriarchatu, ale to jest też taki punkt styczny między pańszczyzną a niewolnictwem. Tak? Patriarcha w takim rzymskim tego otoczeniu to jest właśnie władca absolutny. Człowiek, który ma absolutną władzę, może zrobić wszystko, co chce z tymi, którzy są jego własnością i do jego własności należą nie tylko przedmioty, ale też i ludzie. Tak? Czyli niewolnik, żona i dziecko mają de facto ten sam jakby status. I to jest też teoria, która pozwala zrozumieć, w jaki sposób to społeczeństwo było sklejane, tak? Bo przemoc to jest tylko połowa historii, tak jak mówiłem, a drugą połową jest właśnie pomoc. No i ta figura ojca, tak? Czy właśnie męża, który kocha i bije. Bije, bo kocha, bo bije. Tak? To jest ta przemoc z pomocą jest tutaj powiązana. I to też jakby pozwala inaczej zrozumieć miejsce chłopów, czyli mężczyzn, męskich głów włościańskich rodzin, którzy wcale nie byli na dole jakby tej hierarchii. Tutaj widzimy, że oni są niby na dole, ale tak naprawdę nie. Oni byli częścią tego systemu i to oni tak naprawdę dyscyplinowali
oni byli częściej bijącymi niż bitymi, tak? I to oni jakby trzymali w garści tych, którzy de facto wypełniali powinności pańszczyźniane, czyli służbę, młodocianą najczęściej i kobiety. Tak? Więc przez tą teorię stanowa w ogóle nie widać kobiet też, tak? Jako osobnej jakby kategorii, nie widać służby, a to byli ludzie, którzy de facto byli związani bardziej z pańszczyzną. Więc ta teoria patriarchatu pozwala to zrozumieć, pozwala też zrozumieć ten sojusz kluczowy moim zdaniem pomiędzy podziałami klasowymi, sojusz pomiędzy ojcami, i czy to z rodziny szlacheckiej, czy to z rodziny włościańskiej, tak? Którzy potrafili się dogadać pomimo tych różnic stanowych. I teraz to, co jest tutaj ważne, jak wrócimy do tego sojuszu między antropologią a psychologią, to jest to, jak bardzo ważna jest rodzina, jako taki totalny jakby szkielet struktury społecznej. I to jest też taka oczywistość antropologiczna. Michał Garapi w tej książce Dzieci Kazimierza to o wiele bardziej idzie w tym kierunku. Więc to jest też coś, co jest dla mnie ważne i będzie ważne też tutaj. No i to, co mnie najbardziej chyba skłoniło do pójścia w tą stronę psychologiczną, to jest list, który dostałem od jednej z czytelniczek Chamstwa, który jest właśnie o tym, jak bardzo to doświadczenie jest cały czas żywe. Ja go być może przeczytam Państwu, bo nie wiem, czy widzicie. I to jest to doświadczenie, nad którym chciałbym się pochylić. Chciałabym pańską pracę uzupełnić o moje rodzinne doświadczenia, gdyż oddaje pan głos tym, którzy głosu nie mieli. Mam na myśli dzieci szlachty, która po zniesieniu pańszczyzny zastępowała ojcom niewolników. Zmiankuje pan o tym, moim zdaniem, zbyt krótko, ze względu na wielopokoleniowy ból związany z doświadczeniem przemocy i wyzysku. W mojej rodzinie chciałabym panu ją bliżej przedstawić. Pochodzę z ziemiańskiego rodu, który po wojnie nie chciał się rozkułaczyć, czyli zatrzymał ziemię mimo tego, że nie miał na niej kto pracować, nie było pieniędzy na opłacenie pracowników. Fałszywa duma szlachcica, że że dziadek chciał nadal uchodzić za pana, sprawiła, że to jego żona i dzieci pracowały pod przymusem od świtu do nocy w polu i przy zwierzętach. Codziennym doświadczeniem mojej babki, matki i jej rodzeństwa było bicie, głód i wyzysk. Dzieci były traktowane jak żywe maszyny, identycznie jak wcześniej chłopi. Mój wuj opowiadał, że jako młody chłopak orał i w pewnym momencie upadł, czy to z wysiłku, czy to z głodu. Jego ojciec za długo bił go batem, aż wuj nie wrócił do przerwanej orki. Pańska książka pozwoliła mi zrozumieć, skąd brała się u moich dziadków i u mojej mamy niechęć do pomocy w pracach domowych. Gdy urodziłam dziecko i poprosiłam matkę o wypracowanie czegoś, widziałam, jakie to jest dla niej poniżające, degradujące zajęcie. Rozumiem, że traciła swoją pozycję i godność, gdy mi pomagała, wolała tego nie robić, by zachować pozory pańskości. Jej ojciec podawał tylko swoją dłoń do pocałowania i przyglądał się z fotela wszystkiemu, co się dało, bez podejmowania jakichkolwiek fizycznych wysiłków, by komuś pomóc czy go wesprzeć. Nie potrafił też emocjonalnie zbliżyć się ani do dzieci, ani do wnuków. Pogarda, wyśmiewanie się, poniżanie słowne szły w parze z przymuszeniem do pracy biciem. Zanik empatii wobec własnych dzieci, tak jak wcześniej względem chłopów, był przerażający. Ojciec szlachcic jako ekonom sprawdzał jakość wykonanej pracy, przed którą nie było ucieczki. Gdy dzieci chciały się kształcić, utrudniał im to, bo były mu potrzebne w gospodarstwie. Potem kolejne pokolenie, co widziałam naocznie i odczuwałam na własnej skórze, w podobny sposób traktowało swoje dzieci. Posiadanie sług było kluczowe dla dorosłych, służącymi były dzieci, które widziały dorosłych odpoczywających, a same pracowały, kryjąc swoją wściekłość, nienawiść, poczucie niesprawiedliwości i krzywdy. Co jest uderzające dla mnie było w tym liście, to jest to, że być może najbardziej straumatyzowani pańszczyzną nie są potomkowie chłopów, tylko potomkowie szlachty. Tak, że ten system, który w jednym liście, to jest streszczenie tej książki w pewnym sensie, tak? Który tutaj został opisany, on być może najdłużej przetrwał właśnie w tych rodzinach. Tak? Czyli znowu mamy, więc jeżeli zaczniemy badać tą traumę pańszczyźnianą w rodzinach, no to widzimy, że być może to się trochę inaczej układa niż jak o tym mówi się w takich publicystycznych dyskusjach. Prawda? Że jak znowu sprowadzimy to do konkretu, to widzimy, że być może te linie tutaj ciągłości, nieciągłości troszkę inaczej się
ukrywają. I taką roboczą hipotezą, którą staram się teraz rozważyć, to jest właśnie to, że być może chłopi sobie z tą traumą poradzili, tak, o wiele lepiej niż nam się wydaje i to, że ta pańszczyzna stała się takim doświadczeniem zupełnie abstrakcyjnym, wymazanym z konkretów i nie do końca wiadomo jakim, nie jest wydarzeniem, znaczy to nie wydarzyło się samo z siebie, tak, być może za tym stoi duży wysiłek taki powiedzmy quasi-terapeutyczny, którego celem było po prostu poradzenie sobie z tą traumą, tak? I zostawienie tego doświadczenia w przeszłości. Tak? Więc być może właśnie to, że my teraz musimy tą pańszczyznę odkrywać na nowo, jest efektem właśnie takiej cichej pracy terapeutycznej iluś tam pokoleń chłopów i chłopek. Natomiast tutaj mamy na stole przykład jakby tego doświadczenia przemocy, wychowywania się w takim środowisku folwarczno-patriarchalnym, jak na dłoni. No więc zobaczmy jak tutaj się to emocjonalnie rozkłada, bo jeżeli zaczniemy to analizować właśnie pod kątem emocji, to być może będziemy w stanie otworzyć, jak taka psychoterapia, w cudzysłowie cały czas używam tego słowa, oddolna, nieprofesjonalna, ale bardzo skuteczna mogła wyglądać. Więc mamy takie dwa bieguny emocjonalne. Z jednej strony zanik empatii, wywyższanie się, wyśmiewanie, pogarda, niechęć do prac domowych ze strony pana, ojca, władcy absolutnego, a z drugiej strony dzieci, które pracują, które czują wściekłość, nienawiść, poczucie niesprawiedliwości i krzywdy, ale które muszą to ukrywać. Tak? To jest taki punkt wyjścia. I jak poczytamy sobie Pałac, to tam jest tego jeszcze więcej. Znaczy tego rodzaju sytuacji i też tego, jaka jest trudna, skomplikowana sytuacja psychologiczna i sprawców, i ofiar. Tak? To jest gdzieś tam najciekawsze, że te emocje nie są jednoznaczne, one się ze sobą plątają. Tak? Że mamy wstyd pomieszany z gniewem, z miłością, prawda? Z uwielbieniem. To nie jest bardzo proste, to jest bardzo niejednoznaczne. Tak? I przykładów na to, znowu, i to widzimy w tym haśle kocha albo bije. Tak? I to też nie jest nic zaskakujące, jeżeli wiemy chociaż trochę o tym, jak działa przemoc domowa, w jaki sposób, dlaczego, nie wiem, ofiary przemocy domowej wracają do sprawców, prawda? To wszystko gdzieś tam wiemy, więc myślę, że to i chociażby Pałac Myśliwskiego świetnie pokazuje to, w jaki sposób to funkcjonowało, w jaki sposób ten system działał właśnie dzięki temu, że te emocje były pomieszane i gdzieś tam związane w taki węzeł, tak? Czy właśnie, tak jak to Czernik opisał w książce Ręka, w taki skrzep emocjonalny. No więc właśnie, tutaj widzicie, że te kobiety, które były gwałcone ja mówiąc słowo gwałcone nie przesadzam, tak? Myśliwski używa tych słów, jego głosy, postaci z tej książki o tym mówią wprost. Więc kobiety gwałcone, wykorzystywane seksualnie, molestowane przez szlachciców czują się skrzywdzone, ale jednocześnie czują się docenione i kochają tego pana, mimo tego, że jednocześnie go nienawidzą. To jest przykład tego, w moim przekonaniu, w jaki sposób wytwarza się wstyd, bo znowu to jest lekcja z psychologii, że taką najzdrowszą psychologicznie reakcją na naruszenie czyichś granic jest gniew, że powinniśmy w ten sposób zareagować, natomiast to nie jest emocja, która wychodzi na sam wierzch tego węzła emocjonalnego, który towarzyszy temu doświadczeniu pańszczyzny. Taką emocją, która jest na samej górze, która jest pierwsza, to jest wstyd. I tutaj jest dobry przykład takiej sytuacji, która ten wstyd w moim przekonaniu wytwarza, więc ja też to przeczytam, bo jak się to czyta, to też mocniej to wybrzmiewa, a to jest bardzo mocny cytat, przynajmniej dla mnie. Nie darował ni ślepej, ni kulawej matce, dzieciom, ni dziewicy, tu chodzi o Pana. Jak która przyszła do niego, to najpierw kazał jej się rozebrać do naga, nagiusieńka, jak ją Pan Bóg stworzył, a potem chodzić przed sobą, a śmiał się jak diabeł, kiedy się której piersi trzęsły. A złościł się jak pies, kiedy mu się która popłakała.
a jak nie dość mu było, to lokaja sobie wołał i pytał go, czy nie zasłucha. Tak? Czyli mamy taką sytuację, w której kobieta jest rozebrana i jest publicznie poniżona. Tak? No i takim psychologicznym efektem jakby takiej sytuacji jest wstyd. No jest też i strach, no jest bardzo dużo emocji, które są wywoływane przez tą sytuację przemocy seksualnej. Nie mam czasu, żeby je wszystkie to omówić, więc polecam Myśliwskiego. I znów, i taką kluczową książką, która dotyczy traumy, która z lat 90., to jest właśnie książka Judith Herman, która tłumaczy, dlaczego te emocje są takie pokłębione, pokrzywione, takie, dlaczego to nie jest tak, że gniew jest, czy złość, tak, jest takim automatyczną emocją, która kojarzy się z traumą. Tak? Ona to opisuje, znowu nie będę tego streszczał, natomiast to doświadczenie traumy jest na tyle właśnie, przy pomocy jest na tyle wyjątkowe, że generuje właśnie te dziwne, posplątywane emocje. No i znowu widzimy to w takim bardzo znanym fragmencie książki Ludwika Stomy o kulturze ludowej, gdzie on zauważa, że jak weźmiemy sobie Kohlberga, czyli taki najważniejszy korpus źródeł etnograficznych, to on policzył w tomie mazowieckim, ile było radosnych, a ile smutnych czynności, tak? Czyli jakby jakaś tam piosenka, czy anegdota, czy to było wesołe, czy to było smutne. I okazuje się, że 84% całości to właśnie to są takie treści, które są wesołe, czyli jakby to nie odpowiada temu, co mówiłem wcześniej, temu doświadczeniu życia w zgniłej, zagęszczonej, mglistej atmosferze, prawda? No i on właśnie pisze, i proszę zobaczyć, jak tutaj te emocje się w tym cytacie rozkładają, tak? Że jakby mamy te wesołe zajęcia i on pisze, że nawet Chrystus frasobliwy z wiejskich kapliczek stał się znakiem melancholii, zadumy, choć słowo frasunek jest dosłownym synonimem zgryzoty, a więc rozpaczy i bólu i że pod tym jakby tymi pozorami wesołości kryje się tak naprawdę doświadczenie, które jest oparte na krzywdzie i nienawiści, tak? Czyli jakby znowu mamy jakby taki tort emocjonalny, gdzie te właściwe emocje dotyczące tego właściwego doświadczenia, czy doświadczenie przemocy są na samym dole, natomiast u góry jakby ukrywamy je, udając jakby pozory wesołości. Tak? I to znowu jakby to ja w książce o tym też dużo piszę. Są świetne piosenki ludowe, które o tym piszą, tak? Że jakby przeżywamy pewien dramat, ale wstydzimy się go, więc udajemy, że go nie ma, tak? Wesołość na twarzy, a smutek w środku. Więc tutaj Stoma pisze, że to jest właściwość całej kultury ludowej, że cała kultura ludowa była tak zorganizowana, że ten smutek, to doświadczenie trudne, bolesne było schowane na dole, bo ludzie się tego wstydzili, tak? Bo też bycie ofiarą nie jest fajne i to jest też coś, co wiemy, tak? Że bardzo trudno jest też mówić publicznie o doświadczeniu przemocy. O tym świetnie pisze Judith Herman, polecam tą książkę. No więc łatwiej jest to przemilczyć albo właśnie to ukryć pozorami wesołości. Taki nurt psychologii, który dla mnie jest ciekawy i z którym ja teraz dużo siedzę, to jest terapia skoncentrowana na emocjach, gdzie oni starają się właśnie te torty emocjonalne gdzieś tam zrozumieć. I tam jest takie przekonanie, że są jakby dwa rodzaje emocji. Adaptacyjna i nieadaptacyjna, czyli właściwa i niewłaściwa do konkretnej sytuacji. Tak? Czyli na przykład jeżeli przeżywamy stratę, to właściwą adaptacyjną emocją jest smutek. Czyli to jest ta reakcja, która pozwala sobie z tym nową sytuacją poradzić. Jak mamy naruszenie naszych granic, to adaptacyjną emocją będzie gniew. Natomiast z różnych powodów, i to są właśnie te powody, o których tutaj trochę mówiłem, często jest tak, że reagujemy emocjami nieadaptacyjnymi, czyli takimi, które nie są związane jakby z tym doświadczeniem pierwotnym i które nie pozwalają sobie z nim poradzić. Tak? I to jest ten powód, dla którego ta ręka cały czas boli, ta symboliczna ręka, tak? Że to doświadczenie cały czas tam jest, nie wiemy dlaczego, ono wzbudza nas różne emocje, ale nie te, które pozwalają sobie z tym doświadczeniem poradzić.
No i tutaj mamy właśnie ten wstyd, zadumę, melancholię, poczucie braku własnej wartości. Więc to, co mnie interesuje, to jest właśnie rozłożenie tego na czynniki pierwsze i pokazanie też, że... No teraz pytanie dlaczego? Znaczy, jak to się stało, że jeżeli ta moja hipoteza, że chłopi sobie jednak poradzili z tym doświadczeniem pańszczyzny i w zasadzie nie ma czegoś takiego jak trauma pańszczyzny i nie jesteśmy jako społeczeństwo pańszczyzną straumatyzowani, z wyjątkiem rodzin szlacheckich być może, albo postszlacheckich, tak? To więc jak to się stało, że jednak te emocje zostały dobrze poukładane? Otóż Leslie Greenberg w tej książce o terapii skoncentrowanej na emocjach pisze, że żeby poradzić sobie że terapeuta nie może, jeżeli na przykład naszą reakcją na, nie wiem, gwałt nie jest złość, tylko smutek albo wstyd, czyli jest to reakcja nieadaptacyjna, to terapeuta w ramach procesu jakby terapeutycznego najpierw pokazuje klientce to, że jej reakcja jest nieadaptacyjna, jest niewłaściwa, tak, że nie należy się wstydzić tego, że ktoś cię zgwałcił, tylko lepiej być na to zła, a potem jakby kieruje twoją uwagę właśnie w kierunku tej adaptacyjnej emocji. I teraz ważna jest tutaj taka rzecz, że jakby terapeuta nie może tej emocji na nią wskazać, jeżeli jej nie ma jakby w skrzynce narzędziowej emocjonalnej tego klienta. Czyli jeżeli nie czułaś nigdy złości w związku z tym doświadczeniem, to jakby terapeuta na nią jakby cię nie naprowadzi. Czyli jakby on nie jest w stanie stworzyć dla ciebie jakby nowego zasobu emocjonalnego, tylko wskazać ten zasób emocjonalny, który był, ale który był niewykorzystywany. No więc to, co jakby myślę, że tutaj jest kluczowe, to jest to, żeby pokazać, że faktycznie w kulturze ludowej oprócz jakby tego wstydu i tej wesołości, która dominowała, gdzieś tam w tle jednak były te zasoby związane z gniewem, które pozwoliły przepracować to doświadczenie. I ta książka Ręka to pokazuje, tak? I właśnie tutaj też Greenberg mówi, że, tak jak tutaj Państwo widzicie, że nie można puścić miejsca, do którego się jeszcze nie przybyło. W przypadku emocji trzeba ją poczuć, żeby móc ją wyleczyć. Czyli trzeba wrócić do tego doświadczenia pierwotnego, nie po to, żeby się w nim babrać, tylko żeby sobie jakby w zdrowy sposób poukładać ten tort emocjonalny, tą hierarchię emocji i połączyć to doświadczenie z właściwą emocją, a nie z niewłaściwą. No więc przykładów jakby tego gniewu na właściwym miejscu jest bardzo dużo, tylko one zawsze były gdzieś na peryferiach kultury ludowej. Taki projekt muzyczny Ruta z 2011 roku, który wyciągnął właśnie te pieśni buntu i oporu, to bardzo dobrze pokazuje. Tak? Ja też bardzo wyraźnie widziałem to, że w korpusie kolbergowskim dużo jest tego rodzaju treści. One być może statystycznie nie dominują, ale ta dominacja statystyczna treści wesołych czy wstydliwych, no myślę, że w tym kontekście tego wytłumaczenia jakby też to już rozumiemy. Tak? To nie jest tak, że chłopi przez 84% swojego czasu się bawili, tańczyli i pląsowali, tak? Że jest jakiś powód, dla którego te treści radosne są tak nadreprezentowywane, tak? W tym korpusie kultury ludowej. No i oczywiście literatura ta chłopska, tak, gdzie to doświadczenie jest bardzo mocno przepracowywane, nie tylko w tej książce Ręka Czernika, ale na przykład w książce Spowiedź Józefa Mortona, która zaczyna się od tego zdania. Od kolebki aż do tych kilku desek trumiennych targa nami ustawicznie bunt. Więc jakby to jest książka, gdzie to poczucie gniewu, złości jest głównym tematem. I jakby tam nie ma owijania w bawełnę. To jest też książka o doświadczeniu, o tym, że ten gniew nic nie przynosi. Tak? To jest książka o porażce mobilności społecznej, a to jest jakby inna sprawa. Natomiast chodzi tu o to, że ten układ emocji tutaj jest inny, tak, niż u tego Kohlberga, który opisywał Stomma. No i wreszcie Myśliwski, u którego temat przemocy seksualnej wcale nie znika z jego książek, mimo że to o tym się nie mówi zwykle w kontekście tego autora. A więc na przykład w traktacie o łuskaniu fasoli jest cała scena,
jest cały rozdział o tym, jak główny bohater, który jest stróżem w takim kompleksie domków letniskowych, znajduje pobitą kobietę i on jakby odnajduje sprawcę. I tutaj macie jakby państwo dialog, który się wyłania i on bardzo wyraźnie mówi, że tak, że to jest jakby... Mówi, nazywa sprawę po imieniu i bardzo wyraźnie staje tutaj po stronie ofiary. Tak? I nie kombinuje, nie tworzy jakichś skomplikowanych racjonalizacji, tylko jakby tutaj gniew i złość i niezgoda jest tą wyjściową reakcją w obliczu przemocy. To jest tylko jakby czubek góry lodowej i tego, co właśnie nazywam partyturą ciała i tego, co być może będzie tematem jakby kolejnej książki. No i dziękuję bardzo. Mamy jeszcze 15 minut na dyskusję. Wojciech Giernat, jestem studentem drugiego roku politologii i moje pytanie dotyczy, mówił Pan dużo o przemocy i moje pytanie dotyczy właśnie przede wszystkim przemocy. Pytanie to dotyczy też przyszłości, tak więc z góry zaznaczam, że pytam się oczywiście o opinię, no bo nikt nie wie, jak tak naprawdę będzie, ale ja tak słuchałem i zauważyłem, że ta przemoc jest, wydaje mi się, nawet taką inherentną częścią naszego społeczeństwa, tak? Pan mówił o pańszczyźnie, o tym, jak ta przemoc w sposobie produkcji, w domu, podczas reprodukcji, tak, miała miejsce. Ten system pańszczyźniany został zastąpiony systemem dzisiejszym kapitalistycznym, który również opiera się w zasadzie na przemocy, czy to takiej explicite w krajach trzeciego świata, czy tutaj może bardziej groźbie przemocy. Jeśli pomyślimy o systemie socjalistycznym, jaki panował w tym kraju, on również tej przemocy jakkolwiek może nie pomógł sytuacji robotnikom, na pewno tej przemocy w rodzinie w żaden sposób nie wymazał. I moje pytanie dotyczy tego, czy mamy w ogóle jakąkolwiek szansę na to, żeby tą przemoc kiedykolwiek zostawić ze sobą. Czy to jest może wynik tego, czy to jest może wynik instytucji, jaką jest rodzina, że dopóki nie zostawimy rodziny, ta przemoc musi być. Czy to może w drugi sposób, czy to właśnie sposób produkcji sprawia, że rodzina jest tak napełniona tą przemocą. Mówię, pytam się o pana opinię, ale dziękuję. Zbierzemy może 2-3 pytania i wtedy pan profesor odpowie. Jakieś pytania jeszcze? Dzień dobry, Piotr Stańczyk, Zakład Filozofii Wychowania Instytutów Kulturowych, Instytut Pedagogiki. Ja to się do tego pytania dołączę, ponieważ z mojej perspektywy ta trauma to jest ta perspektywa długiego trwania po tym systemie pańszczyźnianym. Zresztą mój pradziad, prapradziad też był chłopem pańszczyźnianym. I jakby te lata 90. szalonego kapitalizmu, one świetnie chyba zafunkcjonowały w Polsce właśnie przez to, że ciągnęła się za nami ta perspektywa mentalnie, perspektywa folwarków i tak świetnie pozwoliliśmy się wykorzystywać w tych szalonych latach 90. Właśnie to jest pokolenie bardziej moich rodziców niż moje, że byliśmy do tego świetnie przygotowani. Oczywiście po drodze tych traum było więcej, bo bieda dwudziestolecia międzywojennego, wielkie bezrobocie, bunty chłopskie, bardziej dotyczące Ukraińców i Białorusinów, ale owszem też. To jest pierwsza kwestia, czyli jakby się tutaj, czy można się z tego wymknąć i też jeszcze bym taki trop dodał, że tutaj też chodzi o patriarchat i to jest świetny wątek w pana książce, że nierozerwalnie przemoc klasowa została połączona z przemocą strukturalną na tle płci. A druga rzecz, która mnie tutaj interesuje, to nie myśli pan jednak, że mimo wszystko te feudalne, folwarczne sposoby myślenia ciągle funkcjonują na przykład w akademii.
gdzie bardzo łatwo jest osobom na wyższych pozycjach akademickich stosować tą przemoc w dół, a tym osobom, które są gdzieś tam po środku, dalej w dół, czyli na przykład mobbować studentów, tak, studentki. Tego typu sytuacje, wydaje mi się, są całkiem oczywiste dla naszego świata. Dlatego, to jest moja opinia, to pana zdanie, że to poradziliśmy sobie z tą traumą, jest nadmiernie optymistyczne. Ale mogę się mylić. Czy jeszcze jakieś pytania? Oddaję głos panu profesorowi. Tak, super, dziękuję. No to są jakby najważniejsze sprawy, tak? I moja odpowiedź jest odpowiedzią hipotetyczną, więc jeżeli mi przekonacie, że nie mam racji, to chętnie dam się przekonać. Tak jak Judith Herman to bardzo wyraźnie w tym cytacie, który tutaj pokazywałem, mówi, że przemoc stawia nas w sytuacji wyboru moralnego, czy opowiadamy się po stronie sprawcy, czy ofiary. Nie ma możliwości bycia neutralnym, bo osoby, które są jakby neutralne, swoim milczeniem stają po stronie sprawcy. I ja o tym piszę w jednym z rozdziałów, że w tej drugiej części książki, że też każdy, który był w obliczu przemocy, musi sobie z tym dylematem moralnym poradzić. I każdy i każda inaczej być może to odpowiedź na to pytanie dawał. Tak? I tak, przemoc rodzi przemoc, to wiemy. Natomiast są też osoby, które bardzo świadomie i bardzo celowo ten łańcuch przekazywania przemocy zatrzymują. I to jest kwestia już wyboru, powiedzmy, etycznego. Tak? Czy chcę przekazywać przemoc, której ja doświadczyłem, czy chcę przerwać ten łańcuch przemocy. I przykładów na to ja nie znalazłem zbyt dużo w tym researchu. Mam nadzieję w tych badaniach znaleźć więcej tego przykładów, ale jest jeden, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. To jest autobiografia Tomasza Nocznickiego, który sam nie doświadczył pańszczyzny, ale był z tego pokolenia, które jeszcze miało styczność z ludźmi, którzy pańszczyznę doświadczyli, który doświadczył dużo krzywdy w swoim życiu, był sierotą, był poniewierany, potem był w wojsku rosyjskim, w którym też go bardzo źle traktowano. I on bardzo wyraźnie mówi, że on jakby nie chce tego dalej przekazywać i wszystko wskazuje na to, że tego nie robił. Tak? Czyli też przemoc rodzi przemoc, ale też troska rodzi troskę. I oprócz tej przemocy, która jest gdzieś tam też bardzo ważnym tematem tej książki, ale być może też jakby nie, ona nas zabiera naszą uwagę z tego oceanu troski, który był i miłości, który był, ale którego też być może w źródłach tak dużo nie mamy zachowanego, prawda? Więc ten przykład Nocznickiego dla mnie był takim bardzo ważnym dowodem na to, że przemoc to jest tylko fragment rzeczywistości, tak? I że jest cała sfera ludzkiej aktywności, która z tą przemocą starała się coś zrobić i która ją jednak zamknęła. I bardzo ważnym dla mnie też takim odkryciem historycznym byli Arianie, bo ja też oczywiście zadawałem sobie takie pytanie, czy może ja nie przesadzam? Czy to nie jest tak, że ja mam jakby współczesną obsesję przemocy i że to być może są moje jakby współczesna perspektywa, która trochę wykrzywia tamto doświadczenie, tak? Że być może tutaj ja trochę nadinterpretowuję tą sytuację. I spotkanie z arianizmem utwierdziło mnie w przekonaniu, że nie. To znaczy Arianie byli sektą, która bardzo wyraźnie mówiła nie przemocy. Tak? Na poziomie takim symbolicznym Arianie nosili drewniany miecz i oni byli takimi pacyfistami ówczesnymi i starali się też zastanowić, jak można zbudować społeczeństwo, które nie jest oparte na przemocy. Tak? Bo oni twierdzili na przykład, że w ogóle nie można brać udziału. No, oni byli też anarchistami w takim sensie, że uważali, że państwo, znaczy niektórzy z nich uważali, że państwo jest niedobre, bo jest oparte na instytucji przemocy, na przykład na karze śmierci. Więc oni jakby w tym XVI wieku, w czasie, kiedy ten system pańszczyźniany krzebł i stawał się już jakby bezalternatywny, oni mówili nie,
Tak? To był też gest moralny, mówiąc, że my nie chcemy uczestniczyć w społeczeństwie opartym nasączonym przemocą, opartym na przemocy. I dwa, wskazywali alternatywy. Tak? Jakby ta teologia wyzwolenia, jak to nazywam, herezja wyzwolenia ariańska bardzo wyraźnie wskazywała, w jaki sposób wysupłać się, wyrwać się z tych pętli przemocy. No oczywiście Arianie jakby przegrali tą dyskusję. Tak? Oni jakby nie, Polska stała się katolicka, Arianie zostali ostatecznie wygnani, więc ten moment jakby to okienko możliwości zostało, przepraszam, zamknięte. Ale to też jakby mnie utwierdziło w tym przekonaniu, że przemoc jest ważna, ale też nie jedyna, że są jakby, że można się z tej matni przemocy wyplątać. I teraz pytanie o długie trwanie, bo ta książka, tak samo obie książki, w zasadzie i Kapitalizm, i Chamstwo, są książkami, które pokazują, że być może długie trwanie to jest przesada, tak? Że jednak bardzo dużo się zmieniło od tamtych czasów. Chamstwo stara się pokazać właśnie, jakby we wstępie, puentą tego wstępu jest takie zdanie, że przeszłość jest obcym krajem. I też dla mnie, jako dla antropologa, dlatego historia jest ciekawa, bo paradoksalnie ludzie, którzy żyli na tych ziemiach, posługiwali się językiem, który jest dla nas zrozumiały, żyli 200-300 lat temu, byli od nas bardziej odlegli i żyli inni niż, nie wiem, ludzie, którzy dzisiaj żyją w Afryce, czy w Indonezji, czy w Ameryce Łacińskiej. To znaczy z ludźmi to faktycznie ta egzotyka i odmienność jest bardziej obecna, jest bardziej jakby czasowa niż przestrzenna, jest bardziej obecna w historii, a nie we współczesności. I na przykład ta drastyczna przemoc. Tak? Dlatego ta książka jest szokująca dla współczesnego czytelnika, bo dzisiaj już się nie obcina ludziom nosów i uszu za karę, że tam coś zrobili, prawda? Więc ta przemoc jest obecna dzisiaj, ale ma zupełnie inny charakter. No i tutaj jakby się kłania Michel Foucault, tak? Bez którego tej książki by nie było, który pokazuje, że współczesne państwo opiera się na zupełnie innych mechanizmach. Tak? I to dyscyplinowanie foucauldiańskie wówczas było takie bardzo drastyczne, bo państwo było po prostu strasznie słabe. Bo żeby zmusić ludzi do pracy za darmo dla ciebie, jakby nie miałeś jakby innego wyjścia, tylko trzeba było ich po prostu fizycznie zniewolić i do tego przymusić i bić. Dzisiaj ludzie nie trzeba obcinać nosów i uszu, żeby w poniedziałek rano z uśmiechem na twarzy szli do pracy. Prawda? Ja też jestem w pracy w poniedziałek rano z uśmiechem. Lubię to, co robię, ale jestem wyjątkiem. Większość ludzi nie lubi wychodzić do pracy w poniedziałek rano, a mimo to zinternalizowaliśmy to przekonanie, że praca jest czymś fajnym i że my się w tej pracy odnajdujemy. Ja myślę, że gdybyśmy mieli taką szansę spotkania się z chłopem czy chłopką pańszczyźnianą i gdyby oni mogli sobie poobserwować naszą rzeczywistość, to dla nich to byłoby najdziwniejsze. Że my się tak zupełnie jakby z tą pracą utożsamiamy. Tak? Wówczas, i o tym świetnie pisała Nina Asoro-Dobraj w książce o ludziach luźnych, że nikt nie traktował pracy jako drogowskazu życia. Tak? Ludzie jakby mieli inne rzeczy, inne tożsamości. Praca nie była częścią jakby ludzie się z tym nie utożsamiali. Robili to, bo musieli, a jak skończyli, to mieli swoje życie. Więc współczesne państwo może nas dyscyplinować za pomocą różnych instytucji, których wówczas nie było. Bo pańszczyzna, mówimy o świecie, to powiedzmy XVIII wieku, tak, gdzie nie ma policji, w współczesnym tego słowa znaczeniu, nie ma powszechnej edukacji, nie ma, nie wiem, współczesnego wymiaru sądownictwa, nie ma aparatu skarbowego praktycznie, tak. Jakby to państwo jest niezwykle słabe. I przez tą słabość musi sięgać po tak drastyczne środki. Tak? Więc dlatego też druga część tej książki jest o tym wszystkim, co było poza państwem, czyli o tak zwanych bezpaństwach. Tak? Bo dzisiaj jakby jak bezpaństwach, czyli takich obszarach, właśnie w górach, w lasach, w deltach rzek, gdzie tego państwa nie było, gdzie można było żyć jakby w zupełnie inny sposób. Stąd na przykład rozwikłanie zagadki, dlaczego na Podhale nigdy pańszczyzna nie doszła. Tak? No bo tam ludzie, jeżeli byli na tyle odizolowani od tego państwa,
które tam po prostu nie sięgało. Więc tam można było stworzyć zupełnie inne modele życia, które oparte były na innych wartościach. Znowu, czy jest alternatywa? Tak, kiedyś ona była przestrzenna. Kiedyś można było po prostu uciec od tego państwa, stąd ludzie uciekali. My o tym myślimy, bo całe nasze myślenie przeszłości jest państwocentryczne. O tym świetnie pisze James Scott w książce Against the Grain, jak udomowiono człowieka, taki jest polski tytuł tej książki, świetna, gdzie on między innymi zwraca uwagę na to, że mur chiński, tak, nam się wydaje, że mur chiński stworzono po to, żeby barbarzyńcy nie mogli przyjść do tego wspaniałego państwa. A on pokazuje, że nie, że było dokładnie odwrotnie. Mur chiński stworzono po to, żeby ludzie nie uciekali, żeby ich zatrzymać. Co więcej, do około 1600 roku więcej ludzi na ziemi żyło w bezpaństwach niż w państwach, że państwa były wyjątkiem, a nie regułą. My dzisiaj żyjemy w świecie, w którym nie ma alternatywy do państwa. Granica jednego państwa zazębia się z granicą drugiego. Natomiast to jest sytuacja nowa. De facto dopiero po I wojnie światowej tak się ukształtowała geografia świata. Do I wojny światowej były jeszcze białe plamy, takie miejsca, gdzie tych państw nie było. To były miejsca, które też interesowały antropologów. Tak? Stąd ten Malinowski i inni jechali właśnie w te ostatnie miejsca, gdzie ludzie żyli w inny sposób. I antropologia jest świetnym zasobem wiedzy dotyczącej tego, jak można inaczej organizować sobie życie. I tutaj też polecam Państwu, i już kończę tą moją odpowiedź, książki Davida Grabera, który dokładnie jakby to eksploruje. Jest świetna książka Davida Grabera i Davida Wengroła, archeologa, The Dawn of Everything, przetłumaczona jako Narodziny Wszystkiego, gdzie oni dokładnie to pokazują. To znaczy, jak różnie można było organizować ludzkie społeczeństwo w historii, jak te alternatywy wobec państwa, właśnie przemocy, dominacji, patriarchatu, tego wszystkiego były realne, były wymyślane i realizowane w różnych społeczeństwach bezpaństwowych czy antypaństwowych wręcz w różnych czasach i w różnych miejscach i że to, że my myślimy że dla nas nie ma tej alternatywy jest takim kalectwem powiedzmy intelektualnym, które wynika z naszej smutnej sytuacji, że my tej alternatywy już nie widzimy. Stąd oni to historycznie przypominają. Po co? No właśnie po to, żeby być może też być bardziej świadomym tego w przyszłości i być może spróbować zbudować społeczeństwo, które nie jest oparte na dominacji, przemocy i wyzysku, jak to, które żyjemy obecnie.